Od iluś lat, od początku, od 2009 roku nagłośnieniem zajmuje się u nas firma Offstage Przemka Waszkiewicza i szczerze oni z roku na rok rozwijają się coraz bardziej. To jest niesamowite. Jak zaczynaliśmy, to ten sprzęt był zupełnie innej klasy, a teraz większość sprzętu, chyba nawet cały tutaj głównie bazuje na firmie Alcons i powiem, niesamowita sprawa, bo grając spektakl z dziećmi, z młodzieżą, gdzie wiadomo, te głosy, te wszystkie umiejętności wokalne są różne, bo dzieci występują z różnym poziomem. Część dotarła do nas rok temu, 2 lata temu, część jest, mówię, już ponad 13 lat. To tak naprawdę niesamowite w tym sprzęcie jest to, że oni są czytelni, zrozumiali i to jest właśnie piękne. Sala teatralna NOT wymaga przywożenia własnego systemu nagłośnieniowego. Z początku korzystaliśmy z systemu Alcons Audio QR24, który świetnie pozwolił nagłośnić ją, ale z dołu. Sala była dobrze pokryta dźwiękiem, ale niestety, gdy system stoi z dołu, jest mimo wszystko blisko sceny, blisko mikroportów i chcieliśmy uzyskać efekt większego odstępu od sprzężeń i powiesić system na górze. Do tego bardzo dobrym wyborem okazał się Alcons Audio LR7. Dlaczego ten system? Wybrałem wersję 120 stopni, ponieważ tam trzeba zagrać naprawdę szeroko i tak naprawdę w wielu sytuacjach, kiedy jeździmy po eventach, szeroko grający system to jest coś, co jest naprawdę potrzebne. Klasyczny driver ma pewne ograniczenia mocowe i większość systemów liniowych, nawet tych bardzo fajnie skonstruowanych, kończy się zwykle na początku w górze. Kiedy mamy jeszcze duży zapas w głośnikach niskotonowych, takim wąskim gardłem jest niestety driver. Alcons jakby przeskoczył to technologicznie i tutaj driver ma zapas nad głośnikami niskotonowymi bardzo duży. Można porównać na przykład stosunek piku do średniego sygnału. W driverze wynosi on 4:1, w Alconsowych rozwiązaniach to jest 11-12:1. Także mamy tutaj praktycznie nieograniczony headroom i dzięki temu malutki systemik na szósteczce LR7, który mam za sobą, w ilości 6 modułów na stronę był w stanie pokryć i głośnościowo, i jeśli chodzi o dyspersję, salę, audytorium na 500 osób, co jest nie lada wyczynem. Oprócz możliwości podwieszania, system można również zestakować. Najlepiej to zrobić na basach, dlatego zdecydowaliśmy się też zakupić basy LR7B dedykowane na 12. Można je podwiesić, można na nich zestakować system. Podwieszanie przydaje się na przykład przy imprezach firmowych, gdzie estetyka jest taką dosyć ważną rzeczą i na przykład jeśli klient sobie nie życzy, żeby basy stały na dole, podwieszamy je razem z systemem na górze i mamy przy okazji bardzo równomierne pokrycie basem też całego audytorium. System został zakupiony pod kątem nagłaśniania musicali, sztuk teatralnych, na przykład kościołów, bo też tam odbywają się koncerty, imprez firmowych, imprez telewizyjnych, gdzie też system powinien być praktycznie niewidoczny, a zapewnić odpowiednie pokrycie. No i tutaj spektrum zastosowań można mnożyć, ograniczeniem jest w zasadzie tylko wyobraźnia i ilość modułów. W przyszłości planuję zakupić więcej modułów, można będzie wtedy jeszcze porwać się na różne hale, na może imprezy na zewnątrz, ale umówmy się, jest to ładne urządzenie i nie chcemy go ciągać po dożynkach i tego typu imprezach, na to są inne zupełnie sprzęty. Jeśli miałbym wymienić największe atuty tego sprzętu, to przede wszystkim góra. Takiej góry jak z tych wstęg, jeżeli raz się to usłyszy, to już inne systemy zaczynają się niestety mniej podobać, choćby były technicznie bardzo fajne. Także to trzeba raz usłyszeć, żeby zakochać się w Alconsie. Ja niestety mam już to za sobą, albo stety, i raczej się z tego nie wyleczę.